Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Game Live z serii Assassin's Creed 3, gdzie jakość wątpliwa, a komentarz w miarę satysfakcjonujący. Zapraszam wszystkich bardzo cieplutko i serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od czytania o okrętach wojennych, gdyż właśnie znajdujemy się na jednym z okrętów Akili tak zwanej. Więc no fajnie by sobie było to elegancko przesortować. O co tu kurwa kaman? Czym są okręty wojenne, proszę Państwa? Z pewnością niewiele Ci wiadomo na temat XVIII-wiecznej marynarki wojennej, bo w ogóle niewiele Ci wiadomo, więc tutaj znajdziesz przegląd niektórych statków, na które możesz się natknąć. Fregaty to długie i względnie lekkie jednostki wyposażone w dużą liczbę armat, ponad 28, jeśli interesują Cię takie szczegóły techniczne. Fregaty były lekkie i łatwe w manewrowaniu często, więc wykorzystywano je jako okręty zwiadowcze lub jako eskortę dla statków handlowych. Fregata to również doskonałe słowo, jeśli chcesz zakląć, a w pobliżu akurat czai się teściowa. Fregata. Okej. Kanonierki były to mniejsze jednostki, na ogół wyposażone tylko w jedno działo, ale za to naprawdę duże, stąd wzięła się nazwa kanonierka. Nie wiem tylko po co to zdrobnienie. Kanonierki były względnie tanimi jednostkami i można je było dość szybko budować. Najczęściej korzystano z nich do ostrzeliwania celów położonych na lądzie. Choć większy okręt taki jak fregata mógł z łatwością zniszczyć kanonierkę, to tylko takich jednostek potrafiło zadać większemu przeciwnikowi spore straty, zanim ten zatopił je wszystkie w kupie siła i w działach, rzecz jasna, głównie w działach. Szkuner. Szkunery to niewielkie i lekkie okręty cenione za swoją szybkość. Były to ulubione okręty korsarzy okresu rewolucji amerykańskiej. Nie było lepszej jednostki do przebicia się przez linię wroga, zanim ten zdążył otworzyć ogień, ani tym bardziej do szybkiej ucieczki. W dzisiejszych czasach, rzecz jasna, mamy do tego skutery wodne. Liniowiec, nazwa ta tak naprawdę niewiele ma wspólnego z terminologią w marynarki wojennej, a ma znaczenie bardziej ogólne i określa okręt wojenny przenoszący dużą liczbę armat. Większość liniowców, jakie zobaczysz, będzie przypominało wielkie okręty posiadające liczne piętrowe pokłady działowe. Najogólniej mówiąc, taktyka walki morskiej polega na ustawieniu swoich okrętów burtami w stronę nieprzyjaciela, aby wpakować w niego możliwie jak największą liczbę kul armatnich. Oczywiście nieprzyjaciel chce uczynić dokładnie to samo. Jak łatwo się domyślić, wygrywały zazwyczaj największe okręty wyposażone w większą liczbę dział, co prowadziło do budowania kolejnych jednostek wyposażonych w jeszcze większe działa. Nie było to jakieś szczególnie wyrafinowane, ale na Boga działało. Nie no, liniowce, jak pamiętam, to robiły ogromne wrażenie, jak się na nie natknęło. Come on, she won't bite. A gdzieżby śmiało? You half sail. Nie wolno ci odnieść żadnych obrażeń. Dobra, przypierdolimy w ten klif. Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. No pewnie, że postawię. Przecież nie będziemy się tak wlec. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Nie gadaj. Widzisz, jak sobie ładnie radzę? Mocny skręt w lewo, mocny. Zostało nam jedyne pół kilometra. Ile to jest w ogóle mila? Mila to jest chyba delikatnie więcej niż kilometr. No nie? Coś takiego. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hole. Mila to jest chyba takie 1,5 kilometra, coś koło tego. She's more maneuverable then. Tak mi się teraz w głowie nawinęło właśnie, że mila to było troszkę więcej. Przed nami chyba jest liniowiec, bo wygląda na piętrowy statek, więc to jest chyba liniowiec. Tu mamy chyba fregatę.
Hold your tack to keep you right of way. A to jest szkuner. Tak, to jest szkuner. Mhm. Na pewno to jest szkuner. No, ktoś się kurwa nie wyrobił. I już został na klifie. Ciekawe, co się stało z załogą. Pewnie miał postawione pełne żagle, a właśnie był podmuch wiatru, no i tak to się właśnie skończyło, jak tam widzieliśmy. No płyń! Kurwa. Kolejne pół kilometra. Cottages. We're close. Tylko zarzućcie odpowiednio kotwicę. Ja nie chcę wracać w pław do domostwa Davenport. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. No dobra, zakotwiczyliśmy. Żadnych obrażeń nie odnieśliśmy. Jest w porządku. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? Nah, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone. Ten to jest kurwa bezpośredni. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Bobby Faulkner. A co ty tu kurwa robisz, chłopie? Dawno my cię nie widzieli. Ledwo przyszli po armaty, już się natknęli na dwóch templariuszy, kurwa, z miotu Hejtama. Kto by pomyślał? Chociaż Bidla nie kojarzy. David i Richard Clutterbuck byli artylerzystami w marynarce handlowej. Karierę zaczynali w połowie XVIII wieku. Cieszą się reputacją ludzi, którzy chętnie wdają się w przyjazne bójki na pięści z najbłahszych powodów. Więc gdy z nimi rozmawiasz, staraj się nie mylić ich imion. David jest starszym bratem, a Richard młodszym. Aha, i zdecydowanie staraj się żartować z ich nazwiska. Clutterbuck. Byli holenderską rodziną, która przeprowadziła się do Londynu, gdy David i Richard byli dziećmi. Ich ojciec pracował w dokach, tak więc obaj bracia dorastali nieopodal, a także na terenie doków właśnie. Pracując w charakterze chłopców na posyłki dla zabicia czasu i paru groszy. Okazywali od najmłodszych lat wielkie uzdolnienia, powinowactwo, jeśli wolisz to wyrażenie, w kierunku walki. Obaj bracia dołączyli do załogi Stalwarta razem z Robertem Faulknerem w 1750 i pracowali z nim aż do jego zniknięcia w 1753, czyli 3 lata.
W przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy wyruszali na morze w poszukiwaniu przygody i skarbów, Clutterbeckowie mieli nieco inną motywację, a były nią działa. Dorastali wsłuchani w opowieści o morzu, ale dopiero gdy posłuchali pewnego artylerzystę chełpiącego się mocą swojej armaty, zaraz kojarzeń, uznali, że marynarskie życie to coś dla nich. Tamten marynarz w rzeczy samej nie mówił o prawdziwej armacie, ale nasi czuli koleżkowie przegapili to. Rozumiesz, o czym mówię? Mówię, że ten facet opowiadał o innym rodzaju armaty, o zupełnie innej broni. Mówię, że chełpił się, iż jego armata ma moc. Używam cudzysłowów, aby żart stał się oczywisty. Miał potężną broń. Władał nadzwyczaj potężnym działem. Wciąż nie łapiesz? No, załapałem, kurwa. Już wcześniej, nawet nie musiałeś wyjaśniać, Sean. Clutterbeckowie przez lata podróżowali na rozmaitych okrętach kupieckich i kaperskich. Niemal zawsze zatrudniono ich obu. Wreszcie częściowo osiedlili się na terenie Martha's Vineyard. Jakkolwiek to się czyta. I to tutaj odpoczywali pomiędzy zleceniami, przynajmniej dopóki nie zaczynał ich męczyć ten cały spokój i dopóki nie zaciągali się do kolejnej załogi. Wytłumaczę ci później jeszcze raz ten dowcip. Nie musisz, nie musisz. Rozumiem. Władał mocą swojego działa. Miał wielką armatę. Wiem, zajarzyłem. Kim jest ten Beadle? Był młodym, ambitnym żeglarzem, który został jednym z pierwszych kapitanów marynarki kontynentalnej. Ktoś tu nie umie tłumaczyć pierwszym. Zamiast M, H powinno być, ale nieważne. Beadle wstąpił w szeregi królewskiej marynarki w 1770. Mam na myśli Brytyjczyków, ale gdy wybuchła amerykańska rewolucja, zaoferował swe usługi kongresowi kontynentalnemu. A więc zdrajca, chociaż to zabawne, jak wy wcale jego czynu za nią nie uważacie. W każdym razie, mimo że u Brytyjczyków był zaledwie kadetem, kongres szybko dał mu jego własny statek, który nazywał się Franklin. Czyli twierdzicie, że Nicholas Beadle dostał statek, który nazywa się Franklin. Okej. W 1776 dostał jeszcze lepszą ofertę. Dowództwo nad całkiem nowym okrętem nazywanym Randolph. O, to trochę lepiej niż Franklin. Historia milczy na temat prawdziwych powodów szybkich awansów Beadla, ale sądzę, że potrafię rozwiązać tę zagadkę. Gdy Connor zatrzymał się w Nantucket, widzieliśmy, jak werbował go Church. Beadle koniec końców... Aha, on go werbował, kurwa. Czaję. To był jeden z kolejnych rekrutów dla Haytama. Beadle koniec końców stał się kaprem Kongresu Kontynentalnego, patrolującym brytyjskie szlaki, nękającym brytyjskie statki i zatrzymującym wszelkie skarby, jakie udało mu się na nich znaleźć. Coś jak pirat. Cieszył się reputacją wspaniałego kapitana. Łup rozdzielał sprawiedliwie i nigdy nie stosował kar cielesnych wobec swojej załogi. Co za mięczak! Trzeba mu współczuć. Chociaż sądzę, że rozumiesz, czemu w tej pracy mogło być to uznawane za atut. Okej, nasza wiedza się poszerzyła. Kurwa mać, jeszcze ta baba, Amanda Bailey. Była powszechnie znaną i lubianą szynkarką w Martha's Vineyard, czyli kurwa, winnicy Marty, to o wiele łatwiej i lepiej brzmi w chwili wybuchu rewolucji. Urodziła się w Karolinie Północnej w 1730. Była najstarszym dzieckiem w wielodzietnej rodzinie. Jej matka umarła, gdy Amanda miała 14 lat, co oznaczało, że musiała samotnie zajmować się swoimi młodszymi braćmi i siostrami. To stąd w sumie pracuje sobie godnie, nie? Bo jako chyba barmanka, nie? Ścieżki Amandy i Roberta Faulknera skrzyżowały się po raz pierwszy, gdy miała kilkanaście lat. Robert pracował wówczas dla kompanii wschodnioindyjskiej. Ona pomagała przy barze, czysty przepis na romans. Właśnie coś tak czułem, że między nimi coś iskrzyło, gdy on tam wszedł. Wpisywali do siebie listy, jak sądzę, był to ówczesny odpowiednik SMS-owania, które urwały się, gdy Faulkner zniknął z Halifaxu i dołączył do asasynów. Wstaw tu smutną buźkę. Mimo doniesień, jakoby Faulkner spadł z pokładu i utonął, Amanda czuła, że Robert wciąż żyje gdzieś tam i po kilku latach wyruszyła go szukać. Prawdopodobnie po to, żeby urządzić mu piekło za to, że ją zostawił, ale to tylko spekuluje. Nie udało się jej go znaleźć, ale koniec końców osiadła w winnicy i rozpoczęła pracę w lokalnej karczmie, którą później kupiła.
Amanda miała wrodzony talent przywódczy i organizacyjny. Była odpowiedzialna za otwarcie pierwszej szkoły w okolicy, nie zapominając o orędownictwie na rzecz rozbudowy doków, co rozkręcało jej interesy. Jej karczma była centrum wymiany plotek podczas całej rewolucji, zwłaszcza jeśli interesowały cię ruchy statków. Prawdopodobnie nie będzie dla ciebie wielką niespodzianką informacja, iż Amanda szpiegowała dla patriotów, ale wiedza o tym fakcie stała się publicznie wiadoma dopiero w 1919? Kurwa? Dopiero? Przecież to jest przepaść 2 wieków. Kurwa mać. Kiedy to odnaleziono pudełko z jej osobistą korespondencją, pośród której odkryto zakodowane wiadomości pisane ręką Benjamina Tellmage'a. Benjamin Tellmage? Jego chyba też poznamy. What the bloody hell was that about? Coś mi się kojarzy to imię i nazwisko. Benjamin Tellmage. Who was he with? Templar. The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Okej. No, chciałbym je wypróbować. Bobby, znaczy Robert. Looks like a British frigate Bobby. with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside and when all guns are on target... Jezu, call jaka fire. jasność! Kurde, co jest? Razi po oczach. Round shot for a start. Well done, boy! Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Okej. Proszę bardzo. Some old powder in there. Good! Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Git. Mamy opanowane armaty i folgierz. Okej. Not bad for a spot, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. No ja myślę, z racji tego kim jest dziadek Conora, a tego się też dowiemy, to raczej dobrze, żeby miał smykałkę do żeglowania. Why is he shooting at us? Chuj wie. Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Jezu, co jest z tym światłem, kurwa? Widzicie to, co ja? Światło se tutaj totalnie nie radzi. Masakra. Kurwa. Dobra, wycelujmy jeszcze raz. Pięknie. Ale dlaczego tu jest tak jasno? Oh, be twaddled, another one. Where in the bloody hell did she come from? Oh shit. Ej, widzicie to, co tu się dzieje z grafiką? Kurwa, dobra, spróbujemy nie zwracać na to uwagi. Ale masakra. Ciężko mi sobie poradzić. Bo chuja widzę, naprawdę. Biało jak zimą. A, jak zimą w Polsce. Kurwa, nic nie widzę.
Ej, nic nie widzi, ale misję wykonał, no nie? No tak, tak. Carry on, sir. Na czuje. Not bad for your first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man'll have my guts for garters. No, lepiej wracajmy, bo za chwilę mnie oślepi jasność tej misji. Żebyśmy mieli jasność, czy w tym remasterze zapomnieliście kurwa o oświetleniu? Bo to mnie dobiło to, co teraz widziałem. I wy też. Co to kurwa było? Dlaczego tam było tak jasno? Jak twoja pierwsza misja, Akilo? Olśniło mnie. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Dobrze, dobrze. Wyeliminuje ktoś w końcu tę mgłę, kurwa? Nie wiem, czemu jest tak jasno. Weeks. And not even a goodbye before you left. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Ja muszę coś tutaj obadać, bo to mi się kurwa nie podoba. Przecież nie było tak jasno. Opcje. Ogólne. Krew, napisy, kolor czcionki. Sterowanie, ekran, HUD. HUD, okręt. Kurwa, nie ma nic, co by mnie mogło zainteresować. Dobra. Sorry. Well, what are you waiting for? Put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. No nieźle. No nieźle. Connor oficjalnie jest asasynem, kurwa. Szybko. Szybko, szybko. Chociaż nie wiem, ile zajmowało to całe szkolenie. Chyba z parę miechów się szkoli. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Dawaj. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously, it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Wtopię się w tłum. Nawet jak widzicie, kurwa, słupki, a obok nich człowieka, który ma kaptur, nie zwróćcie uwagi, wtopił się w słupki. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up.
The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean above? Ta przerażona mina Desmonda. Czego ty oczekujesz? Ojciec, kurwa, czego ty ode mnie chcesz? Spadochron. Będziemy lecieć, kurwa, z góry. Testing. Testing. 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. No dobrze. Czuję się trochę jakbym grał w Watch Dogsa, tylko wersja Assassin's Creed. Nawet nie wiem, czy w tym najnowszym Watch Dogsie, Watch Dogs Legion, nie było crossovera z Assassin's Creed. No i nie wiem, czy w ogóle Watch Dogs i Assassin's Creed to nie jest to samo uniwersum. Czy sami twórcy tak nie powiedzieli, że to jest to samo, ten sam świat. Nie mam pewności, ale coś takiego mi się kojarzy. Seriously, Sean? Fuck you. No piękny, piękny, tylko żebyś Desmond czasem się nie spierdolił na dół. Bo będzie po całej historii. Naprawdę jest kurwa wysoko, no. Jest wysoko. Wcale nie mam lęku wysokości. Wcale. Chociaż czuję taki dziwny dyskomfort wspinając się po tym. Poważka. Tak to na mnie działa. Shut up, Sean. Dobra, nie tędy droga. Raczej tędy. Dobra, i skok! A tu za chwilę obok mnie przelatuje Miles Morales z Peterem Parkerem z Marvel's Spider-Man. Nie zdziwiłbym się, kurwa. Razem z Oktopusem, kurwa. Na czele. Sean, ja nie wiem, czy ty rozróżniasz, co jest żartem w sumie. W sumie mam ten sam kłopot co Sean, jeśli chodzi o rozróżnianie żartów. Branie na poważnie dowcipu i na opak. Branie dowcipu na poważnie. Nie. Kurwa. Branie dowcipu na poważnie i śmianie się z poważnych rzeczy, coś w tym stylu. Gdy nie powinieneś, a ty się śmiejesz. No cóż. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. Now! Open your chute, now! Dziękuję ci, Leonardo.
za wymyślenie spadochronu. Mały easter egg do poprzednich części. Ezio posiadał spadochron. Connor już niestety nie. Lipa. Ale nie byłby mu za bardzo potrzebny w kwestii poruszania się po Bostonie, czy tam później w Nowym Jorku, bo nie ma z czego skakać, tam nie ma dużych budynków. Sama architektura jest zupełnie inna niż w poprzednich częściach. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the count of... Oh! Przepraszam, co mówiłeś? Do ilu mam policzyć? Raz, dwa, trzy. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. No ja bym jednak podłączył to źródło energii, bo kojarzy mi się, że tam jest strasznie dużo pierdolenia Junony. Więc przydałoby się mieć to jakby z główki, nie? In the beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Co? Co? Junona, możesz powtórzyć? Znaczy ja słuchałem, ale mało z tego zrozumiałem. Może jestem za mało inteligentny na jej rozumowanie świata. Nie mogę siebie za to winić, po prostu mam mały mózg. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world
We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Okej. Okej. Podłączmy to źródło. Wonder what's inside. Only one way to find out. No dobrze, no to mielibyśmy z głowy. Teraz przydałoby się jakoś tak w miarę bezpiecznie zejść na dół. Porozmawiamy sobie jeszcze z Seanem, Williamem i Rebeką. Gdyż wydaje mi się, że będą jakieś wątki dialogowe. Cześć, tata. Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, I kinda liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truce? I can't believe it's taken me so long to ask, but... how's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. Always assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. Okej. To tyle? Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. But it's impossible. There are existential differences, insurmountable. If there were to be unity, it wouldn't be a truce so much as a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only temporary? We'd all be so busy watching our backs, nothing would get accomplished. Imagine that. We're more productive at war. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy? Or Cross? We have, and it's never worked. We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever. But things can be better than they are. And that's something. Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Pierdolisz. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up.
Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. Do you think Lucy regretted what she was doing? I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seemed so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. We should probably get back to Connor. No dobrze, William, dobrze. Ale no tak, jeśli chodzi o Lucy, może i była agentem templariuszy, ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o relacje z Desmondem, to coś tam było. Ah, Desmond, there you are. Coś tam było mimo wszystko. Favor. Między nimi. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. And you can clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the 7 Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out, wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it. So here you have the Crown spending who knows how much money to secure a place for the colonists to thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. But keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. But the colonists, oh no, they insist they only had a glass of water and a side salad. Never mind the table's full of half-eaten food and empty bottles of wine. Now, when the king points this out, what do the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. The king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Kurwa, dobre. Right, yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. But how do you define someone's fair share? Oh, well, with a war, apparently. I wonder how many other places like this exist. There are dozens of them, all over the world. And somehow no one's ever found one before us. I don't think that's true. Oh? When I was at Abstergo, Vidic talked about silencing discoveries made by non-Templars. And I'm sure Abstergo has dug up plenty. The things they must know. Regretting throwing in with us? No. Just looking forward to when we can finally trounce those bastards so I can dive into their archives. Oh, I think I found a lead on another power source. Okej. Dobrze wiedzieć. Pozostała nam jeszcze Rebeka. Sprawdzić co u niej. Junona, jak widzimy, sobie tam elegancko chodzi i patrzy, kurwa, na nasze postępowanie. A ja tu sobie, kurwa, dialogi prowadzę, nie? I know everyone thinks I'm being silly, but Nie, I nie, can't shake nie, the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here?
There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That means she'd be at least 75, 80,000 years old? Oh, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Was it W Assassin's Creed Odyssey jest odpowiedź, jak to jest możliwe z długowiecznością. Przynajmniej jest tam pewien patent na to, jak można przeżyć tyle lat. Ale wróćmy do wątku. seeing Cross? What do you mean? It's different for you. You don't know about what happened, I guess. For a long time, he was important to us. He was a different person. Sean said he was a sleeper agent, like Lucy. It was different. She made a choice, but Cross, if you read the files, Abstergo just... They did terrible things to him. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that? She tried to help him. She trusted him. But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with him, to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes it seems like that's all any of us know how to do. Rebecca. I just want to be alone right now. Rozumiem. Jakby dość mocno się przed nami otworzyła. Wracajmy do Animusa. Good luck, Desmond. Dzięki, Rebeka, dzięki. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. For only by knowing 1773, domostwo Davenporta. Connor! Spare a moment. Of course. Have a look. What is it? A Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... O kurwa. Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo, Yes, my friend. what brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Nie w dom, kurwa. Ojej. No dobrze. Tu sobie zakończymy odcinek i zapraszam bardzo serdecznie do następnego odcinka z tej oto serii. No i co? Z farcikiem, ziomeczki. Yo. Zostaw Subika i jak chcesz, to Lajka też.